Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na denko. Zobaczmy, co zużyłam, bo tego trochę jest. Dobra, to zaczynamy. Mam ten koszyczek i z tego koszyczka będę sobie wyciągała i nie zawaham się użyć. Jest tego troszkę, ponieważ bardzo mocno się zmobilizowałam i oprócz tego od razu Wam przyznam, niektóre po prostu wzięłam jako do wykończenia już do takich resztek, jako po prostu odświeżacz do łazienki. I tak co chwilę mi się to zmieniało, bo widziałam, że już tam niewiele zostawało po używaniu moim, więc myślę, nie, już chcę zacząć coś innego, więc po prostu dawałam tą końcówkę do odświeżacza, do łazienki. Tego na pewno nie używałam jako odświeżacz. To jest Chanel Gabrielle, ale to jest mgiełka do włosów i tak jak mówiłam, ja ją wciągnęłam, bo ja po prostu po każdym myciu sobie spryskiwałam i powiem Wam tak, nie chciałabym mieć tego zapachu. Ja rozumiem wszystkich fanów Chanel, bo kiedyś też byłam mega ogromną i doceniałam i w ogóle markę bardzo sobie cenię. Ale muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem tego zapachu, a już na pewno nie chciałabym go mieć. I mimo, że kocham kwiatowe, to 100 razy bardziej już trochę w tym klimacie, takich ostrzejszych może właśnie kwiatów, wolę naprawdę Tilię, Tilię to w ogóle uwielbiam, która daje mi niezwykłą projekcję. Ja nie mówię, że perfumy nie mają projekcji, bo to jest mgiełka do włosów, to jest co innego. Natomiast być może zapach ma, ale dla mnie to jest po prostu nudne, tu się za bardzo nic nie dzieje, to jest zwyczajnie ładne i jako mgiełka do włosów super, ale jako żeby mieć perfumy, zapach, no to nie. Także cieszę się, że to zużyłam. No i to przyszło mi bardzo łatwo. Zużyłam też She. Zużyłam w końcu Armani. Ja tak myślałam, że tam tego jest niewiele. Wystarczyło na wieczór parę razy się popsikać i po prostu, jak widzicie, nie ma nic. I po prostu się to skończyło. Także finito. Oczywiście zostawiam sobie, nawet gdybym miała w jakimś filmie Wam wspomnieć jeszcze o tym zapachu, to po prostu pokażę flakon. Wiem, że lubicie flakony oglądać, no tam już nic nie ma, ale zapach bardzo dobrze pamiętam. Zużyłam też, wzięłam się i pomyślałam, że zużyję Courrèges Le Filet de l'air, dlatego że no była pora. On się świetnie nadawał po prostu na wieczory, na noc i po prostu w takim trybie go sobie nakładałam. Także świetnie w tej roli. No i ponieważ tutaj też nie było jakoś dużo, bo to 30 ml, ale tam było już mniej tego, bo trochę tam jednak używałam ich. No już ta końcówka, co została, poszła po prostu jako odświeżacz właśnie powietrza w łazience. To jest zapach powietrza, bardzo ładny, bardzo przyjazny. Myślę, że raczej nie znajdzie nikogo, komu by on jakoś w szczególnym stopniu przeszkadzał, bo jest to bardzo komfortowy i po prostu zwyczajnie piękny zapach. Ale czy do niego wrócę? Nie. Bo generalnie w tym projekcie zużyć to jest tak, że ja zużywam albo odlewki, albo zapachy, których już po prostu już mi się zmieniło, nie potrzebuję już ich w kolekcji, ale chcę je zużyć. Część też sprzedałam, czego Wam nie mówię, ale sporo flakonów wyszło też jako sprzedane. Natomiast takie te 15-mililitrowe czy jakieś odlewki, ja tego nie sprzedaję, po prostu to zużywam. No i też jak mogłabym to sprzedać, jeżeli nawet nie da się określić, ile jest pojemności, więc jak to sprzedać? No trzeba zużyć. No i
tak, no i tak wyszło po prostu. Miałam wyciągnięty na miesiąc czerwiec. No i używałam sobie i zużyłam. I wyciągnęłam to po prostu z tego czerwca, nawet już Wam nie pokazywałam, że ten zapach był w czerwcowej tacy, tylko po prostu go zużyłam. Też bardzo, bardzo ładny zapach, to jest dokładnie taki biczowy zapach, troszeczkę jak jakieś takie właśnie Malibu, i trochę gdzieś jakby jakaś słodycz panna cotty albo czegoś takiego, deseru takiego leciutkiego. No, dużo słońca jest w tym zapachu, bardzo, bardzo przyjazny i też zużyłam go na wieczór, a reszteczkę jako odświeżacz powietrza. Także wiecie, no, trzeba sobie jakoś radzić. Następnie zużyłam Trussardi, napisałam sobie nazwę, bo po prostu to jest Le Vie di Milano i Vicoli Via Fiori Chiari. To jest, słuchajcie, zapach aromatyczny niezwykle. On ma coś w sobie energetyzującego, coś takiego ciekawego. Ja go akurat lejerowałam, ponieważ ta jego aromatyczność jest niezwykle ostra. Niezwykle ostra. To jest taki, słuchajcie, zapach trochę na pograniczu natury i czegoś syntetycznego, takiego wręcz chemicznego, tak bym to ujęła. Natomiast na mnie się układał bardzo ciekawie. On już jak się tak totalnie ułożył, to był taki super interesujący i tak wibrujący wręcz, że bardzo dobrze mi się go zużywało i super. I dziękuję, bo to dostałam od jednej z Was. Kolejny zapach, który dostałam od tej samej osoby, to jest Jo Malone Oud and Bergamot. To jest ciekawe. To jest dosłownie cytrynowo-udowa kompozycja, ale na skórze układa się jak taka niesamowicie wygładzona, ujednolicona, niezbyt ciepła, ale też nie chłodna kompozycja. Coś, co jest takie wręcz momentami sensualne. No tak to się układa. Parametry tragiczne niestety. Parametry dla mnie dramat. Jo Malone ma różnie z tymi parametrami. Są kompozycje jak Oud and Rose, które są naprawdę trwałe. Ta do tego nie należy, przynajmniej na mnie. Natomiast zapach naprawdę jest taki bardzo interesujący, tylko trzeba mu dać szansę. Nie jest łatwy na początku, jest dosyć dziwny. Ktoś może powiedzieć wręcz odstręczający, ale kiedy się ułoży, to jest niesamowite. Dalej użyłam Skandal, ten najnowszy. Miałam tutaj właśnie w takim atomizerku, no i nie ma nic. Tak jak mówiłam Wam w nowościach perfumowych, to nie jest miodowa kompozycja, raczej waniliowa, natomiast też mówiłam, że to się za bardzo nie utrzymuje, że jest chyba taki lepszy na mnie niż ten Skandal podstawowy, ale nadal te parametry. Zmieniam zdanie, bo poużywałam i parametry były takie, że niestety albo stety zapach utrzymywał się na mnie 2 dni i nieważne, że się myłam, po prostu on się cały czas utrzymywał. Zużycie go troszeczkę mi zajęło, bo to jak Wy widzicie, jak ja Wam dodaję ten projekt, to musicie wziąć pod uwagę, że ja go zaczęłam sporo wcześniej. Przed pierwszym filmem, sporo wcześniej rozpoczęłam ten projekt zużywania, żeby zrobić pierwszy film i teraz to już tak się ciągnie, ale ja mam więcej czasu niż Wam się wydaje na te zużywanie. I o ile z tą resztą to po prostu poszło od tak, to z tym troszeczkę były pewne trudności, więc w efekcie też końcówkę zużyłam jako odświeżacz powietrza i słuchajcie, w łazience.
I słuchajcie, ja popsikałam łazienkę nim i ta łazienka przez tydzień pachniała. Tydzień, rozumiecie to? I to jest w powietrzu. Przez tydzień. Ja byłam w totalnym szoku. Po prostu naprawdę. Co dalej? Dalej zużyłam Mancera Intense Instant Crush. To też jest zapach z tego roku. I powiem Wam, że to jest cudowny zapach. Muszę Wam powiedzieć, że on jest przepiękny. Natomiast to jest bardzo mocny zapach, bo to jest zapach z kategorii tych zapachów, ja bym powiedziała, Erba Pura i Kirkę. Ja bym powiedziała, że to jest ta grupa zapachowa, ta intensywność, ta moc. Ale właśnie o to chodzi, że on pięknie pachniał przez jakieś 6 godzin, a później już go praktycznie nie wyczuwałam. I to jest bardzo dziwne, bo ta charakterystyka zapachów jest na ogół tak mocarna, że czy chcemy, czy nie, ją po prostu czujemy. I niektórzy właśnie przez takie zapachy czują ból głowy i tak dalej. A ja byłam trochę zawiedziona parametrami. Tak jak za pierwszym razem jeszcze krócej go wyczuwałam, tak teraz naprawdę te parametry no nie były złe te 6 godzin, ale oczekiwałabym więcej po prostu. Dalej zużyłam, to Wam powiem hurtowo, bo zużyłam te dwie moje 10-mililitrowe Jo Malone. Jedna to jest English Pear and Freesia, drugie Wood Sage and Sea Salt. Zużyłam to, bo to jest bardzo świeże i bardzo łatwo mi się to zużywało. Jedno miałam wsadzone cały czas do torebki i jak gdzieś szłam, to po prostu jak taką mgiełką miałam ten włożony Wood Sage and Sea Salt. Po prostu jak taką mgiełką się dopryskiwałam, odświeżałam, a właśnie te drugie po prostu na noc zużyłam i tak to właśnie wyszło. Więc poszło mi to bardzo łatwo, bez żadnego problemu, no i bardzo szybko jednak, bo parametry są po prostu kiepskie, więc psikałam tego bardzo dużo. No, nie ukrywam. Dalej to jest My Way Lang. Jak wiecie, no miałam to w tym projekcie, żeby zużyć i tak też się stało. Także zużyłam, jest to bardzo ładny zapach, naprawdę śliczny, ale trwałość jest bardzo niezadowalająca. Natomiast o dziwo, na mnie trwałość jest beznadziejna, a jak dałam jako odświeżacz powietrza końcówkę, to też bardzo ładnie się w powietrzu utrzymywał i naprawdę dawał śliczny zapach przez calusieńki dzień, nie trzeba było więcej już nic dopsikiwać. W ogóle perfumy są niezłe jako odświeżacze powietrza, powiem Wam szczerze. Natomiast ja większość zużyłam na sobie, po prostu już tę końcówkę włożyłam jako odświeżacz, postawiłam w łazience. Ale no parametry tragiczne, więc też łatwo mi się zużywało go, bo wypsikiwałam bardzo dużo na siebie, no i tak do tego doszło. Też miałam w planie i chciałam koniecznie zużyć tę miniaturkę Candy od Prady i tak, i udało mi się zużyć. To jest taki słodziak, waniliowiec. Dla mnie nic szczególnego, po prostu to już nie jestem ja. To już nie tego już potrzebuję, nie tego już szukam. I generalnie wszystkie te zapachy to już nie jest to, czego ja szukam, to już nie jestem ja i należy zaakceptować zmiany, jakie zachodzą w nas. Powiem Wam, że kiedy poznaje się niszę, to tak naprawdę mainstream zaczyna być tak bardzo nudny, że ciężko jest w nim znaleźć jeszcze jakąś taką ogromną radość i są zapachy, które nadal są w mojej głowie i bardzo mi się podobają z mainstreamu, ale jest tego coraz mniej, nie ukrywam. No i ten zapach po prostu zwyklaczek, który zużyłam też w dosyć dużej ilości, bo na mnie parametry zbyt słabe. Zostało jeszcze dwie rzeczy i tak, Flower Bomb podstawowy, zużyłam perfumetkę na noc.
to poszło jako po prostu na noc i też ponieważ to nie są jakieś duże pojemności, to też nie zużywało mi się tego strasznie długo. No i tak jak Wam mówiłam w niejednym filmie, parametry dla mnie tragiczne, więc też dosyć sporo tego lałam na siebie. I ostatnie, to ciężko mówić tu o zużyciu, ponieważ ja tego zapachu miałam dosłownie jakoś tyle. No, ale zużyłam Massimo Dutti Rainy Days. Jeżeli miałabym coś powiedzieć, to z tych 3 zapachów, które testowałam, ten podobał mi się najmniej, bo jest najbardziej leśny i najmocniej zielony. Natomiast zaraz przejdziemy do tej części, kiedy Wam powiem, co wciągam teraz do zużywania. No i tam powiem Wam o jego przyjacielach. Także ten zapach był najgorszy dla mnie, jeżeli chodzi o odbiór. Najmniej mi się podobał, ale to też Wam mówiłam w nowościach perfumowych. No dobra, ile zużyłam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zapachów. Myślę, że to jest chyba jakiś mój rekord. A teraz powiem Wam, co wciągam do zużycia do następnego dnia. To tak, jeżeli chodzi o to, co chcesz zużyć, no to mam Tom Ford Cafe Rose EDP, to właśnie też od tej samej osoby, co te 2 fiolki, które zużyłam, John Malone i Trussardi. Mam jeszcze Tom Ford, bardzo dziękuję w ogóle, że ten zapach poznałam, bo to jest no taki bardzo różany zapach, a ta kawa jest, ale ona jest gdzieś tam bardziej w tle. Zapach coś mi przypomina, słuchajcie, moim zdaniem to jest taki trochę podobny do Guerlain Rose Amira. No ja widzę tu jakieś podobieństwo, bo ta kawa, tak jak mówię, nie dochodzi za mocno do głosu, więc to do zużycia. Przepraszam Was za to, że on tak chrapie, ale nic nie poradzę. Tom Ford Electric Cherry. Ja myślałam, że ten zapach, kiedyś go chciałam kupić zamiast Lost Cherry, ale później wszyscy Lost Cherry, a to ten jest najpiękniejszy. I powiem Wam, że dziś żałuję, że mam Lost Cherry, bo to nic jakiegoś super, ale ten jest śliczny. Ten jest przepiękny, ten mogłabym mieć, z chęcią go zużyję, naprawdę, z ogromną chęcią, bo jest naprawdę przepiękny i może kiedyś się skuszę, chociaż uważam, na dzisiaj już uważam, że ceny Toma Forda są zbyt wysokie względem tego, co dostajemy, bo ja jestem z Bitter Peach zadowolona, z Lost Cherry też jest super, ale testowałam sporo Tomów Fordów i niestety to jest jak loteria. Zamierzam też zużyć tę próbkę, bo już niedużo mi zostało, więc biorę Angel's Share Paradise. No, powiem Wam, jak ją wykończę, bo jak widzicie, używałam jej. Miałam tu 3 ml, także używałam jej i podstawowa wersja według mnie jest fajniejsza. Jednak, chociaż ja myślałam, żeby tę kupić, ale ta dusi i to mocno. Chyba że zimą ona by nie dusiła. No ale nie, ja już postanowiłam, że zużyję. Mam też już niewiele odlewki, jak widać, o Ella K. Rose de Puszkar. No, także to chcę zużyć. Też dlatego, że mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, ale to nie znaczy, że ja muszę ją mieć, wiecie, w kolekcji, ale to jest taka skóra właśnie z różą, przepiękna. No, przepiękny jest ten zapach, naprawdę fantastyczny. Nie wiem, czy chciałabym mieć flakon, pomyślę o tym, bo mam tyle na chciej liście, że ona jest dla mnie priorytetem. Nie zamierzam teraz niczego wciągać, po prostu chcę zużywać to, co mam. Na pewno wciągam Solar Linen, myślę, że zużyję bez problemu. Ten zapach podoba mi się strasznie, ale po prostu bardzo mi się podoba. Też Morning Poplin zamierzam zużyć i ten też zapach mi się
podoba, nie tak jak Solar Linen, ale jest naprawdę śliczny i powiem Wam, że no Massimo ma naprawdę sztosowe te zapachy. Nawet pokusiłabym się o to, żeby przetestować więcej, bo parametry bardzo mi się podobają, parametry tych zapachów, bardzo mi się podoba, jak to jest skomponowane. I ja Wam wcześniej nie mówiłam, ale tam na tych pudełkach była nazwa też, imię i nazwisko perfumiarza, który dany zapach stworzył i można o nim poczytać, co on stworzył, jakie kompozycje i nawet tą drogą może pójść, czy dany zapach Wam się spodoba, czy nie. No naprawdę mega. Demarvier, wodę toaletową, chcę Hermesa zużyć. To nie jest tak, że chcę zużyć, bo mi się nie podoba, po prostu chcę zużyć, bo przychodzi czas na te miniaturki. No po co mają tak po prostu stać? Trzeba zużywać. Jest lato, to jest letni zapach, trzeba go zużyć. To natomiast Rhubarb Ecluté, czy jak tam ten zapach się nazywa, dajcie spokój, z Hermesa, jego chcę zużyć, ponieważ jego miałam wyciągniętego, on ma parametry do dupy i nada mi się na noc. I ostatni zapach, który wyciągnęłam do zużywania, poza tym, co oczywiście mam na tacy, cały czas wiecie o tym, to jest Lattafa Ateri i no jeszcze nieruszony, oprócz testów do nowości, które wtedy robiłam, nieruszony, także chcę zużyć i tyle. I c'est la vie pewnie, bo nie wróci do mojej kolekcji na pewno. Po prostu to nie jest zapach, który mnie jakoś pociągnął, że tak powiem, pociągnął, jak to się mówi. Dobra, kochani, mam nadzieję, że podobało Wam się i że lubicie te denka moje. Dajcie znać, co Wam się udało zużyć, czy udało Wam się coś zużyć, czy dołączyliście razem ze mną do tego projektu. Czekam na Wasze komentarze. Buzieczki, kochani, do następnego. Pa!